Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek premium od marki Emchos. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Ponownie marka Emchos gości na moim kanale, natomiast tym razem będziemy mieli sprzęt z najwyższej półki, czyli headset premium Emchos V9 Turbo. Sam kartonik jest naprawdę spory, mamy magnetyczną podstawkę, czyli dock RGB i jest to headset dedykowany do e-sportu. Mamy też software M-Hub, przetworniki o średnicy aż 60 mm. Mamy kilka metod łączności, więc ten headset posiada bardzo szeroką kompatybilność, natomiast nie skorzystają tylko i wyłącznie posiadacze Xboxów. No a w zestawie przewód 1,60 m USB na USB typu C, odłączany mikrofon, jest adapter z pełnego USB na USB typu C. Mamy też dongiel do transmisji bezprzewodowej, natomiast ten headset działa także poprzez Bluetooth, dlatego do urządzeń, które nie mają USB-C, na przykład do niektórych konsol, możemy użyć tej przejścióweczki. Ale headset działa także poprzez Bluetooth, więc to jest kolejna opcja. No a tak to jest przewidziane, że podpinamy to sobie do bazy. Tutaj podpinamy zasilanie, żeby mieć te efekty RGB i żeby headset się ładował. Wnętrze bazy wygląda tak, mamy tutaj wyprofilowane miejsce, od spodu miękkie elementy, tutaj jest otwór, ponieważ w jednej z nausznic jest pokrętło i tu mamy z przodu też diodę. Jest logo, w zestawie także wymienne pady materiałowe, bardzo przyjemne wypełnienie, mamy tutaj memory foam i bardzo delikatnym dotyku przewiewny materiał. Mamy też taki quick start guide, informacje, naklejki, no i same słuchawki, gdzie widać, że mamy do czynienia z headsetem premium po jakości materiałów, po wyglądzie. Mamy od góry logo producenta, bardzo ładne obszycia, szeroki pałąk, od spodu miękkie wypełnienie, prowadnice, które rozsuwają się precyzyjnie z takim ząbkowaniem. Mamy też ruchomość nausznic, otwierają się do kąta 90 stopni i też jest ruchomość na tych metalowych zaczepach. No i zobaczmy, czy ten pałąk jest wytrzymały. Jak najbardziej można słuchawki wygiąć w ósemkę, nic się tutaj złego nie dzieje. Pałąk jest wytrzymały, to jest oczywiście dobrą informacją. Obudowy nauszników są matowe, no i mamy rewelacyjne pady już założone, które mają tutaj po boku ekoskórę, a we wnętrzu mają takie jedwabne wykończenie, bardzo delikatne i bardziej przewiewne niż by to było typowo z tej ekoskóry. Wnętrza są całkiem spore, zaraz je zmierzymy, natomiast spójrzmy jeszcze, co mamy na drugiej słuchawce. Mamy gniazdo na mikrofon, więc ten mikrofon sobie podłączymy do ważenia. Ok, mikrofon na miejscu. Następnie mamy gniazdo USB typu C na ładowanie słuchawek. Mamy 3 przyciski. No i tutaj mamy ten potencjometr, który tak leciutko ząbkuje. Natomiast nie działa on już jako przycisk. Rzućcie sobie okiem jeszcze z bliska, jak to wszystko tutaj wygląda. Ok, sprawdźmy sobie, jak duże są te przestrzenie. No i powiem Wam, że nieprzeciętnie duże, ponieważ na wysokość mamy prawie 70 mm, więc sporo, a na szerokość prawie 50. Na ogół jest to 60 na 40. Więc te przestrzenie są naprawdę duże. Jeśli chodzi o głębokość, też wygląda, że jest ponadprzeciętnie. Już patrzymy 25 mm, więc też naprawdę sporo. Dlatego jeśli chodzi o przestrzenie, są to zdecydowanie największe słuchawki z testowanych w ostatnich miesiącach, jeśli nawet nie latach. No i sprawdzamy teraz wagę. Mamy 0, zakładamy słuchawki i waga pokazuje 329 gramów. Trochę te słuchawki ważą, ale jest to headset pełnowymiarowy z metalowymi elementami, nie jakieś plastiki. Więc też to tutaj ma prawo troszeczkę więcej ważyć, natomiast jakość materiałów sprawia, że naprawdę tego headsetu na głowie nie czujemy nawet po kilkugodzinnych sesjach. No i w tej chwili widzicie, jak ten headset wygląda na graczu o mniejszym rozmiarze głowy. Przodem bardzo poprawne, pełne przyleganie. Mikrofon może być naprawdę blisko ust. Od boku widzimy anatomiczne wygięcie tych nausznic, tak więc wygląda to naprawdę dobrze. I patrząc od tyłu też mamy bardzo dobre przyleganie. Tutaj też jest mięciutko, więc ok. No i podobnie jest w przypadku gracza o większym rozmiarze głowy. Też mamy tutaj bardzo dobre przyleganie przodem. Mikrofon ponownie może być naprawdę blisko ust. Od boku również wygląda to jak najbardziej poprawnie. I także od tyłu mamy bardzo ładne, pełne przyleganie, więc headset jest uniwersalny, będzie odpowiedni tak dla graczy o większym, jak i mniejszym rozmiarze głowy. Ok, będziemy sprawdzać teraz mikrofon, a zaczniemy od próbki nagrywanej poprzez łączność Bluetooth. No i w tej chwili słyszycie już dźwięk płynący do Was z tego właśnie mikrofonu. Z tego co widzę, głośność powinna być naprawdę ok. A jak jest z jakością dźwięku, no to stwierdźcie sami. I jeszcze zakłócacz, odpalamy dźwięk odkurzacza. Tak to słychać w tej chwili z mojego mikrofonu krawatowego, czyli tak po prostu głośno jest w studio. Tablet mam dość blisko. A tak to słychać z mikrofonu słuchawek Emchos.
Więc stwierdźcie, czy dalej to, co mówię, jest wyraźne, zrozumiałe. No a w tym momencie nagrywamy już poprzez dongiel, czyli tak domyślnie te słuchawki brzmią. Siła dźwięku jest podobna jak poprzez Bluetooth, natomiast zwróćcie uwagę, jaka jest jakość tego dźwięku. Ponownie zrobimy zakłócenia, mikrofon krawatowy i wracamy na próbkę z tych właśnie słuchawek. Stwierdźcie, jaka jest jakość tego dźwięku. Odnośnie samych słuchawek powiem Wam, że są bardzo wygodne, natomiast u mnie osobiście mam pewne przerwy dołem, czyli nie dopasowały się aż tak dobrze jak na tych przykładowych manekinach. Nie ma dyskomfortu, natomiast nie ma pełnego wygłuszenia. W moim przypadku to jest taki mały minusik. Musimy sobie zrobić także dodatkową próbkę mikrofonu, ponieważ teraz zainstalowałem także software, gdzie mamy włączenie redukcji hałasu AI. O samym software'ze powiem Wam za chwilkę, tak więc odpalamy próbkę, no i tutaj próbeczka już się nagrywa i teraz po prostu włączam redukcję hałasów AI. Monitorowanie mikrofonu działa z delikatnym opóźnieniem, co u mnie akurat uniemożliwiało wypowiadanie się, ponieważ jednocześnie słyszałem swój głos taki troszeczkę przesunięty w fazie. Mamy Też magiczne dźwięki, czyli możliwość włączenia głosu potwór. Kreskówka. Następnie mamy do Wyboru też głos męski i kolejna, czwarta opcja. wyboru, to jest głos żeński, tak więc można się tym pobawić. Można to sobie wyłączyć. No i jeszcze raz włączamy zakłócenia, mikrofon krawatowy bez redukcji AI oraz teraz z redukcją AI włączoną. Możecie więc porównać, czy technologia coś tutaj daje. Pokażę Wam teraz software, którym możemy przeprowadzić aktualizację, jeśli ona wystąpi. Mamy też poziom naładowania baterii, no ale oczywiście odkładając w bazę zawsze będziemy mieli te słuchawki w pełni naładowane, natomiast poprzez Bluetooth software nie jest obsługiwany i wchodzimy w same sterowniki. Mamy tutaj dość rozbudowany panel. Na początek pokażę Wam LEDy, ponieważ mamy tutaj bazę i widzimy, że są te efekty świetlne i możemy światełka wyłączyć, włączyć. Mamy także tutaj sporo opcji do wyboru, ponieważ może być stałe światło, czyli wybieramy sobie jeden kolor i jest. Mamy oddech, możemy ustawić tutaj także poziom tego światła. Nie mamy natomiast prędkości efektu. Color cycling, czyli podmiana kolorów bez przygasania. Następnie mamy opcję gwiezdny strumień. Też tutaj sobie możemy kolor wybrać. I tutaj mamy wybór prędkości. No i opcja Music Rhythm. Również wybieramy kolor, włączamy muzyczkę i obserwujemy, co się dzieje. Tak więc LEDy mamy przerobione, ale kolejna ciekawa rzecz to są komunikaty ze słuchawek. Posłuchajcie sobie teraz przykładowych komunikatów. Power off. Power on. Adapter mode. Adapter connection. No więc są takie wyraźne komunikaty, przyjemny głos. Jak zauważyliście, kiedy odstawiłem do podstawki słuchawki, to one się automatycznie wyłączają i patrzymy po kolei pozostałe opcje. Głośność ogólna, głośność komunikatów, którą możemy sobie w razie czego wyciszyć na jedynkę. Czułość mikrofonu, to czego używaliśmy w teście mikrofonu, czyli redukcja szumów AI. Monitoring, to co mi nie pasowało, bo był lekki lag i nie mogłem się zrozumieć. I magiczne dźwięki z włączaniem tutaj poszczególnych efektów. Mamy też skrót do urządzeń dźwiękowych Windows, możemy sobie szybko wywołać okienko. Dodatkowe opcje poprawiające dźwięk, następnie equalizer, gdzie mamy proponowane ustawienia już do konkretnych gier. No i mamy też tutaj proponowane ustawienia przez graczy e-sportowych, ale takie ustawienia możemy także sobie w razie czego zmodyfikować i zapisać jako własny profil. No i mamy tryby dźwięku. Możemy je przełączać także przyciskiem na słuchawce. Pierwszy tryb gry dedykowany jest FPS-om, ale podkreśla strzały i kroki, czyli chociażby do FPS-ów online, gdzie te rzeczy są ważne. Tryb drugi wzmacnia dźwięki pola bitwy, czyli niekoniecznie do gier sieciowych, ale do takich bardziej fabularnych. No i tryb muzyczny, gdzie ta scena również się zmienia i mamy bardzo fajny odsłuch. No i ostatnie, co możemy włączyć z software'u, co też nie działa poprzez tryb Bluetooth, to dźwięk wirtualny. I mamy do wyboru tryb muzyczny łamany przez gra i tryb filmowy. Możemy wybrać wielkość pomieszczenia, czyli czy ten dźwięk będzie tak bliżej naszych uszu dochodził, czy będzie taki bardziej gdzieś tam oddalony. To już kwestia indywidualna, możecie sobie tutaj poeksperymentować. No natomiast dźwięk przestrzenny do gier i do filmów jak najbardziej uzasadniony, do muzyki według mnie niekoniecznie. No i mamy inne ustawienia, gdzie możemy ustawić sobie automatyczne wyłączanie, jeśli byśmy nie odstawili w bazę, i mamy też
wersję sterowników, przywrócenie do ustawień fabrycznych. Gdyby coś nie działało poprawnie, to możecie zresetować całe słuchawki. Tak więc software rozbudowany, dużo opcji, większość sprawdza się naprawdę dobrze. I wbudowana bateria w te słuchawki ma aż 2000 mAh, co pozwala na użytkowanie nawet do 200 godzin, no ale odkładając je do bazy zawsze będą praktycznie naładowane do 100%, więc nie jest to w tym przypadku aż takie istotne. Możemy ze słuchawek korzystać także przewodowo poprzez USB typu C. Nie działa wtedy software, natomiast cały czas działają te przyciski funkcyjne i możemy włączyć, wyłączyć mikrofon, przełączać tryb muzyczny i tryby gry, a także przełączyć się na inny rodzaj komunikacji, na dongiel czy na Bluetooth i powrócić na komunikację przewodową. No i testujemy poprzez złącze USB. Tak właśnie brzmi ten mikrofon, gdybyśmy skorzystali z połączenia przewodowego. A teraz wrażenia z odsłuchu. Generalnie jeśli chodzi o tryb Bluetooth, to jakość dźwięku jest naprawdę dobra, ale oceniać będę przede wszystkim dźwięk poprzez dongiel, ponieważ to jest domyślny tryb i mamy wtedy więcej opcji. Natomiast to trzeba zaznaczyć, że w obu trybach słuchawki są naprawdę głośne. Muzyka rozrywkowa, bardzo wyraziste wokale, ogólnie jakość dźwięku naprawdę super. W trybie muzycznym dźwięk bardzo studyjny, czyli taki zupełnie niepodbarwiany. Powiem szczerze, że mi lepiej osobiście się odsłuchiwało na trybie gry. Natomiast jeśli chcemy mocniejszy bas, trzeba wejść w parametry standardowe i kliknąć dynamiczny bas. I tam możemy sobie ustawić właśnie moc tego basu. Ogólnie bardzo przyjemny odsłuch. Muzyka orkiestralna wypada świetnie. Mamy bardzo dobrą reprodukcję tak tonów średnich, jak i wyraziste tony wysokie. Co prawda szczegółowość jeszcze nie do końca taka jak w headsetie typowo nastawionym na odsłuch muzyki, ale jest naprawdę nieźle. Jeden z lepszych odsłuchów muzyki rockowej. Świetne wokale, wyrazista gitara elektryczna oraz niezła perkusja. Ogólnie całkiem nieźle. Oglądanie filmów i seriali wypada tutaj rewelacyjnie. Możecie skorzystać z trybu wirtualnego dźwięku 7.1, najlepiej w trybie filmowym. Trzeba po prostu przetestować i stwierdzić, czy ten tryb sprawdza się lepiej niż klasyczny tryb stereo, którego co prawda ja jestem bardziej fanem. Natomiast w trybie wirtualnym mieliśmy wyraziste dialogi i bogaty dźwięk przestrzenny. No i w grach te słuchawki spisują się po prostu rewelacyjnie. Do tego tematu zostały stworzone. Natomiast dodam tutaj, że możemy mieszać różne tryby. Na przykład wzmocnić bas, wybrać tryb dźwięku, przykładowo tryb gry 2 oraz włączyć lub wyłączyć tryb dźwięku wirtualnego. Warto tutaj poeksperymentować, żeby uzyskać jak najlepsze wrażenia do własnych preferencji. Generalnie w headsetie tkwi naprawdę spory potencjał, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Ok, podsumowując, bogate wyposażenie, podstawka dokująca i niesamowita jakość dźwięku. Odnośnie mikrofonu oczywiście mieliście testy, jak zwykle możecie sami ocenić, czy ten mikrofon daje radę. Jeśli ten headset Wam się spodobał, chcecie sprawdzić aktualne ceny lub promocje, to macie je dostępne w linkach w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, trzymajcie się.